Cześć! Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Słuchajcie, tym razem postanowiliśmy opuścić granice naszego kraju i pojawić się w Dublinie, jednym z najbardziej innowacyjnych miast na naszym globie. Miasto, które nie bez przyczyny należy do liderów w budowie ekosystemu innowacyjnego w infrastrukturze miejskiej, współpracy z dużymi firmami, które to tutaj osiadły i budują innowacje, oraz zaangażowaniu samych pracowników oraz firm w całą budowę ekosystemu. Pozwalam sobie założyć ten oto drobny rekwizyt, który wiąże się z tym miastem, i ruszam w podróż po Dublinie. Dublin, przez Irlandczyków nazywany Dublin. Wschodnia część Irlandii, wschodnie wybrzeże. Miasto ciekawe z punktu widzenia swojej historii, ułożenia oraz roli, którą pełniło przez wiele lat. Historia tego miasta zaczęła się tak formalnie w roku 841, kiedy wikingowie tutaj założyli swoją fortecę. To tutaj osiedli i prowadzili różnego typu działalność. W roku 1171 miasto uzyskało prawa miejskie, czyli zaczyna się jego miejskość. Cała struktura jest dosyć ciekawa samego miasta, ponieważ składa się ono z 4 niezależnych samorządów. Dzisiaj koncentrujemy się na centrum tego miasta, czyli Dublin City Council. Tutaj w tym regionie, w tej części mieszka około 550 000 mieszkańców. Budżet tego samorządu to ponad 1 130 milionów euro, czyli dosyć zasobny portfel na różnego typu działalność społeczną, miejską, innowacyjną itd., itd. Przez wielu samo miasto oraz samo państwo porównywane jest z Polską przez wiele lat walki o niepodległość oraz taką próbę usamodzielnienia się. Samo miasto z punktu widzenia innowacji jest jednym z kluczowych miast w świecie, wskazywanym, pokazywanym jako to miasto, w którym dzieje się ta faktyczna innowacja. Dla wielu taki dobry przykład miasta innowacyjnego. Sam osobiście parę lat wstecz prowadziłem projekt unijny, który był zrealizowany wspólnie z miastem Dublin, z miastem Warszawa, szereg różnych organizacji, którego celem było wykorzystanie na przykład inteligencji, algorytmów sztucznej tak zwanej inteligencji do zarządzania danymi szybkozmiennymi, które się w miastach Dublin oraz Warszawa działy. Ciężko jest w tym mieście mówić o jednej pojedynczej innowacji, ponieważ cała strategia, przygotowanie do wdrażania, inkubowania, pracę z całą tą częścią badawczą są, uważam, wyjątkowe, dlatego też tutaj mieści się kampus albo też Smart Docklands, gdzie po prostu testuje się to, co zostanie wyinkubowane, stworzone przez naukowców. Także dosyć ciekawy koncept. W wielu miastach on się po prostu nie udaje, ponieważ ta współpraca między częścią naukową, biznesową, miejską jest bardzo często ciężka do osiągnięcia. Tutaj tak to dzieje, zresztą pokażemy Wam dzisiaj Smart Docklands oraz parę ciekawych wdrożeń. Mówiąc o smartności, inteligencji tego miasta, ciężko jest dać jedną wyjątkowo fajną usługę, ponieważ tutaj doświadczamy szereg różnego typu rozwiązań. Co więcej, mądre podejście do otwartych danych, Smart Open Data. Dublin, jeden z przykładowych, z wzorowych portali, które gromadzi dane, zarządza, wnioskuje, przygotowuje aplikacje, a informacje tam przygotowane są zarówno używane przez naukowców, przez startupy, ale również i przez miasto do lepszego zarządzania. I to wszystko razem, czyli kampus, miasto, mądre podejście, szereg również grantów innowacyjnych, które są tutaj alokowane z Unii Europejskiej, świadczy o tym, że nieprzypadkowo miasto Dublin jest zaliczone do jednych z najbardziej inteligentnych miast w świecie. Dzisiaj będziecie mieli szansę zobaczyć zarówno Smart Docklands, czyli ten taki living lab, żyjące miejsce innowacyjne w centrum miasta. Porozmawiamy dzisiaj z Jamie Cadenem, osobą odpowiedzialną za Smart Dublin, czyli te wszystkie innowacje, które są wdrażane w mieście i które potem możemy oglądać. Zobaczymy, co on sądzi o innowacji oraz drodze do bycia miastem inteligentnym. Pokażę Wam również parę ciekawych wdrożeń wartych do zauważenia i może do wykorzystania tego w przypadku budowania swoich strategii, swoich małych ojczyzn. Do zobaczenia za chwilę. Hello, Jamie. How are you? Jamie, can you share with us and with me, how do you define innovative city? What does it mean bring and implement innovation in a modern city like Dublin?
Well, for Dublin, innovation is about, I suppose, doing things differently, improving the way we, I suppose, deliver services in our city, looking at new ways of doing things. In my case, it's looking at new emerging technologies and looking at how the city can take advantage of these, how we can deliver better services, better outcomes for citizens, and do it in a way that's all about collaboration. But you as well have a very special role in Dublin, yes? Because Dublin City created this role to run innovative, to innovate, yes? Absolutely. What is your role? Because it is as well unique when I compare with other cities. Yeah, so I'm quite fortunate. Over the last 6-7 years, my role is to, I suppose, look at new and emerging technologies. I mean, you've been to Dublin. Dublin is like a tech hub. We've got world-leading tech companies, great startups. We've got great research centres. So for us as a city, it's about how can we take advantage of that, look at the services we deliver, look at the opportunities to do things differently, and work with an ecosystem and collaborate to, I suppose, solve challenges that our cities face in a collaborative way. I understand that this golden mean is collaboration, yes? Absolutely, yeah. Collaboration is so important in cities because, you know, like most city administrations, maybe we don't have the right expertise in technology and certain specialist skills. Like we're good at managing city services, but all these new things, you know, we need to keep ahead of the curve. We need to future-proof our city. So collaboration is absolutely key, but also at the centre of that is citizens and community. Can you name or share with us the most innovative service you think is implemented here? Oh, well, I mean, it's hard to pick one. I've loads of favourite projects across our Smart City programme. We've delivered a couple of hundred projects over the last couple of years. The type of projects that really excite me are the ones that, you know, make a difference to the lives of citizens. We have projects like an app that helps people find safer routes across the city, how we can, you know, find shared bike, shared mobility services. But now we're starting to integrate things like, you know, air quality, real-time air quality, so you can find the cleanest routes to cycle in the city. So it's all about, you know, engaging, you know, services and, you know, being more proactive in how we work with citizens. Can you, I think, show us or explain 3 or 4 good rules for people, for mayors, for president, for guys who would like to introduce innovation in Poland, in cities? What they should do, what they should follow, you know? Yeah, and for Dublin, like, I started 6-7 years ago. It was just myself, but what was really important was the leadership, the sponsorship of our chief executive. And I think in any city, you know, it needs to come from the top, you know what I mean? You need to get that, I suppose, that buy-in, and I think that's really important. The second one is kind of find people who want to innovate, so champions across the different city services, and bring them together and help them do things better. And then collaboration is the third one. Collaboration is absolutely critical. It's about, you know, bringing together, you know, I suppose the researchers, the industry, the startups, and communities and citizens, and that's absolutely key. Those 3 ingredients, you're onto a winner. But also make sure that you're doing things that matter to people. You know, solving real problems and actually, you know, promoting what you do as well. Not to only play, just to be focused on something which is tangible, which is useful, yes? Absolutely, and that kind of, I suppose, was the main reason we set up our test beds. Yes, because now we are in the Docklands, yes? Absolutely, can you just few words about share with us? What is it? Yeah, so I mean, one of the areas that we're really excited about over the last couple of years is the area of Internet of Things. It's a real buzzword, but really just how we can connect things and generate better data for our city. So to bring that to life, I'll give you some examples. One is we're working with Google. Actually, Google have a big presence here. I'm working with their Street View. We all know Google Maps and Street View. They collect a lot of data, but what we're putting on the Street View car in Dublin is being able to collect air quality as it drives around the city, and we're starting to create real-time or street-level air quality maps for the city, which is the first time we've ever done that in Dublin. So that's the power, I guess, of being able to collect this data and being able then to disseminate and use this data in a way that can influence policies in our city. But not only that, we're also working with logistics companies in the city, and a famous delivery company, DPD, are putting real-time sensors in over 100 of their vehicles across the city. So collecting this data and then using that to inform policies. That's what Internet of Things is about. It's about generating data that can be actionable and can make, I suppose, make cities cleaner, better cities for citizens to live in, you know, if we know what's happening and how we can address some of these issues. You spoke about the analytics and the case with cars, etc. Do you know any others? I think that you know, but can you share with us any other case? Yeah, I'll give you an example, actually, one that's very relevant. Just about 5-6 years ago, I presented to our senior management team talking about all these new technologies coming down the line, you know, 5G, Internet of Things, drones, and they looked at me like I was crazy, you know.
But if you think about 5 years down the line, how fast this technology is growing, and the area of drones, we've started doing a lot more work in it, but we've recently found out that within even Dublin City Council, we have 5,000–6,000 employees. There's about 10 or 11 different services now that are using drones or looking to use drones. Everything from emergency response with our fire brigade, to building control inspections, to environmental monitoring, to it's an area that's just grown so fast. So one of the things that we've started to do as a city is look at, well, what and how are we going to manage drone services into the future, but also how do we support innovative companies like Manadrone, who you're going to see, and create, I suppose, make sure Dublin is a kind of a hub for innovation in drones, but also is delivering services that can really benefit the city and its citizens as well. Opuściliśmy Smart Dockland, przemieszczamy teraz się ulicami Dublina, pokazując Wam ciekawe innowacje wdrożone w mieście. Zaprosiłem do rozmowy Michaela Gurana, który stworzył aplikację, która wykorzystuje technologie, o których wiele osób mówi, ale niewielu je widziało. W mieście Dublin aplikacja wykorzystywana jest dla turystów, ażeby pokazywać ciekawe miejsca, które są opatrzone historią, ale również są ważne dla mieszkańców Dublina. Okay. Hello, Michael. Hello, nice to meet you. Michael, can you share with us how the application works and what is amazing in it? So we have developed an application that has immersive experiences in cities and towns and attractions across the world. So our goal is to bring the stories of past, present and future to life using augmented reality. So all of our experiences are life-size, and the goal is to let users walk around the scene and make it feel like they're stepping back in time. So I think that we have the Irish hero over here, yes? We do, James Connolly. So James Connolly was one of the leaders of the 1916 rebellion. So when you open the experience here, you'll be able to see, if I scan the statue, the phone understands where it is, and James Connolly appears here, and you can start the experience. You turn on the audio, you can hear James telling you a story about himself, and also telling you a story about himself and why he was a leader in the I feel the soul of the city, you know. Ambulance. We have to wait a little bit. Uno momento. Okay, let's continue. So if you come around this way with me, yeah, and I spin around, you'll be able to see the original Liberty Hall building. So just across the road here, you have the new Liberty Hall. This building was a much smaller building and a very beautiful building at a point in time. It was blown up by the British Army around the time of the 1916 rebellion. So the goal of this experience is to let the users meet James Connolly beside his statue and give context to him, but then the users can turn around and see what the original building used to look like, see the sign that the rebels put up on the front of it, and then witness James Connolly making a famous speech on the steps of the building. How many places are included into this application where we can experience it? So we have experiences across Ireland, some in the UK and in Portugal as well. We have 4 new experiences to launch this summer. Some of them, one is for the Battle of Knockavoe in Derry in 1522. Another one is in Spike Island. So Spike Island is Ireland's version of Alcatraz. It was the largest prison in the world in 1850. It's been a military fort and a prison for the last 400 to 500 years. It's the youngest piece of Ireland, so it was only handed back to Ireland from the British in 1938. So we'll have a 15-stop walking tour where you can meet some of the prisoners in the punishment cells, meet the children's prisoners, and then meet some famous faces along the way. Michael, thank you very much. I just recommend just to download it and experience. Thank you very much. Thanks very much, that's great. Jedna z innowacji dostępna tutaj w Dublinie, śmiało mogę ją nazwać Bins of Internet, czyli cały internet śmietników inteligentnych, które są i jakby świadczą różne swoje role. Za moimi plecami jeden śmietnik, który jest również anteną sieci 5G. Jest on zasilany światłem, słońcem, czyli mamy tutaj całą instalację fotowoltaiczną, nie potrzebuje jakiegoś dedykowanego zasilania. Z drugiej strony szereg elementów analitycznych i sensorycznych. Zarówno wiemy, co wrzucamy, wiemy również, jak ten śmietnik się napełnia. Co więcej, jeżeli jest już napełniony, jest odpowiednia zgniatarka, która zmniejsza ilość tych śmieci, po prostu zgniatając je. Dzięki temu jest on bardziej wydajny. Co więcej, jest również zaawansowana sensoryka, która nam analizuje rzeczy wrzucane do środka. Czyli ta częstotliwość interakcji z tym śmietnikiem jest po prostu analizowana wtórnie przez analityków, data scientystów i można śmiało określić, jak dużo ludzi w tej części miasta się przewija.
Podobne śmietniki ale już bez tej anteny, na przykład są wykorzystywane jako punkty sieci lokalnej, która propaguje sieć Wi-Fi, czyli z tej sieci mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Mamy również prostsze wersje, które tylko mają funkcję, rzekłbym, zarządzania tą taką inteligentną polityką śmieciową, czyli zapełnienia, oraz wywóz jest również analizowany na podstawie sensoryki. Tego typu śmietników w samym mieście jest paręset. Pełnią różne funkcje, więc śmiało mogę powiedzieć, że jest to inteligentny internet inteligentnych śmietników w mieście Dublin. Jednym z ciekawszych projektów społecznych, ale również i digitalnych, czyli cyfrowych, jest niesamowicie wielka ściana LEDowa, tak naprawdę wielki monitor, który z jednej strony buduje to zaangażowanie artystów, a z drugiej strony jest bardzo fajnym, takim innowacyjnym, świetnym wyposażeniem miejskim, który znajduje się w Wilton Park w centrum Dublina. Porozmawiam teraz trochę z Kirą Finn z firmy Algorytm, która odpowiada za tą przestrzeń. Hello, Kira. Hi, nice to meet you. Hello. I'm so impressed by this digital wall. What is the purpose to have it in the center of Dublin? So Living Canvas is part of an initiative that was born as a way of bringing large public art pieces into the public realm in Dublin. So one of the property developers here in Dublin reached out to Algorithm and asked us how we could utilize this space to create a large-scale art installation. Our background is in visuals, animation and production, so naturally we wanted to explore what we could do with a large-scale technology once we had the space available to us within the city. So what we did was we designed a screen that curves around. It's the first of its kind in Ireland, and actually the only of its kind in Europe that is only for public art pieces. There is no advertising. No advertising, no branding. It's only open to artists. And when it went live in November of 2021, and the first run of show was a collection of 8 different artists, some from Algorithm, some from Ireland, and some from Europe. And we gave them the canvas and an open brief that was related in context to the canal here, which is a very integral part of Dublin City. And based on the brief, we opened it quite widely to them to see what they could do to test the parameters of the screen. So here we are a couple of months on, and we're still very much in a learning and development phase of the capabilities and the possibilities that this will open to not only artists from Ireland, but hopefully from Europe and one day internationally also. Kira, thank you very much. I'm so impressed. I hope that I will go back for sure here just to see how this project is developing in the future. Bye. Thank you. Słuchajcie, jestem przy dronie, usługa komercyjna, co ważne, wiele spotkałem różnego typu testów dronów w naszym kraju. Ta jest tą, którą klient doświadcza na co dzień. Prosta aplikacja, którą sobie ładujemy na swój telefon i uruchamiamy cały proces zamawiania. Za chwilę pokażemy Wam, jak to fajnie wygląda, jak te drony przynoszą Wam te produkty. Możemy sobie zamawiać pizzę, różnego typu produkty spożywcze, czy też inne, które są w całym menu aplikacyjnym, który za chwilę Wam pokażę. Hello, Dave. Hi, how are you? Nice to meet you. I'm fine. Thank you very much for invitation, Dave. Can you go with me? Can you go with me through the process how Sure. to order coffee? Because we are on the roof. Please show me and order the coffee. No problem. So the first thing you're going to do is you're going to download our app, the Mana app, from Google Play Store or the iOS App Store. Okay, and you download our Mana app. Once it's downloaded, you open it up and then you enter in your air code, your specific air code, as to where you live exactly in Balbriggan. And then after that, we have our special offers up on the top banner here. Okay, I On see any the given coffee. day. I see the coffee. You see the okay. coffee there? Yes, yes, perfect. Okay, so if you'd like a coffee and a coffee and a pastry, so you select your Americano and a pastry, okay, and then you pay for it there with your credit card, okay. And then we have it to you. You can pick a time slot for when you would like it. So you say you're in bed this morning, okay, and you'd like it fairly quickly. So within 15 minutes, we could have that Americano and pastry landing in your front garden or back garden. And it means that, and now I'm just pressing this button. You are just pressing that button. Yeah. It goes through. We receive the order. The vendor receives the order.
they make the order, or if it's coffee, we would make it here ourselves as well. Okay, let's put the, yes, okay, that's M order, yes? Yeah, that's it ordered, okay. Okay. So you can see that it's been accepted, okay. And so the vendor would have it, and our guys inside will have that order ready to go in really quick time. Okay, let's go to see what's gonna happen. Sure. Yeah. No problem. Nasza podróż po Dublinie dobiegła końca, także zobowiązani jesteśmy podsumować to, co wydarzyło się w Dublinie. Bez wątpienia miasto innowacyjne, ciekawe z punktu widzenia swojego ułożenia oraz innowacji zastosowanych. Ciężko jest mówić o jednej konkretnej innowacji, która w tym mieście została wdrożona, ponieważ jest ich mnóstwo. Zarówno zaawansowana sensoryka powietrza, sensoryka hałasu, różnego typu rzeczy, które ułatwiają życie w tym mieście, ale również i dają tak zwane wykorzystanie nowoczesnych sieci, na przykład telekomunikacyjnych, czyli inteligentne śmietniki z siecią 5G wbudowaną w środku. Tych innowacji jest naprawdę sporo. Te śmietniki, o których wspominałem szybciej, które Wam pokazałem, są unikalne. Drony, które są wykorzystywane tutaj do obsługi mieszkańców, jest to jedne z pierwszych komercyjnych wdrożeń. Bardzo otwarty model angażowania artystów oraz ściana, która pokazuje, co artyści działający w całej domenie digitalnej sztuki są w stanie pokazać oraz zaoferować miastu. To wszystko tutaj doświadczyliśmy i Wam pokazałem, także wyjątkowe miasto z punktu widzenia swojej roli, miejsca ułożenia oraz innowacji. Nieprzypadkowo Dublin jest jednym z czołowych miast innowacyjnych na całym świecie. Ja z mojej strony bardzo dziękuję tym, którzy tutaj nami się zaopiekowali. I would like to thank you very much to Enterprise Ireland as well as Smart City Dublin, especially Jamie Cadden's team. They really gave us huge hospitality. They go with us through all of Dublin's innovation. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli podobało się. Subskrybujcie kanał Miasto Miasto i postawcie swoją rękę do góry i czekam na Wasze informacje, które będą wpisywane pod filmem z Dublina. Pozdrawiam Was serdecznie.